Cześć! Cześć. Witajcie w Tarraco, czyli obecnej Tarragonie. Jest to miasto, które ma ponad 2000 lat historii. 2000 lat historii na pewno nie uda nam się pokazać Wam w tak krótkim czasie, ale mamy nadzieję, że chociaż ułamek tego pięknego miasta zobaczycie razem z nami. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy! Tarragona nie zaczęła się od Hiszpanii. Nie zaczęła się nawet od Rzymu. Zanim powstało imperium, było tutaj Kesse, mała iberyjska osada. W 218 roku przed naszą erą, podczas II wojny punickiej, przybyli Rzymianie. Nie zniszczyli jednak całkowicie osady, raczej ją przejęli, rozbudowali i nadali osadzie nazwę Tarraco. Czyli można powiedzieć, że Tarragona nie powstała od zera, wyrosła na fundamentach iberyjskiego Kesse. To tutaj w latach 26-25 przed naszą erą przebywał sam cesarz August. Miasto w tym czasie zyskało prestiż i monumentalny charakter. Powstało forum, świątynie, cyrk, amfiteatr i akwedukt. Wszystko uporządkowane i bogate. Ale z czasem imperium upada. W V wieku przychodzą Wizygoci. Tarraco traci znaczenie polityczne, ale pozostaje ważnym ośrodkiem religijnym. W VIII wieku miasto przejmują Maurowie. Okres islamski nie trwa tu długo, ale pozostawia ślady w architekturze i urbanistyce. Później nastaje średniowiecze, które ukształtowało Tarragonę, jaką znamy dziś. Pod koniec I wieku cesarz Domitian, chcąc pokazać swój rozmach i rzymską potęgę, nakazał wybudowanie ogromnego cyrku, w którym odbywały się wyścigi rydwanów, najpopularniejsze widowiska starożytnego świata. Ówczesne wyścigi można by porównać do obecnej Formuły 1. Zwycięzcy byli gwiazdami, tak jak dzisiejsi sportowcy. Najlepsi zarabiali fortuny i byli idolami tłumów. Cyrk miał 310 metrów długości i 120 metrów szerokości. Jego trybuny mogły pomieścić do 30 000 widzów i przez niemal 400 lat było to rozrywkowe centrum życia miasta. W V wieku wraz z upadkiem Imperium Rzymskiego cyrk przestał pełnić swoją funkcję. Nie został jednak zniszczony, ale zamiast tego stał się fundamentem nowej rzeczywistości. Opuszczona arena zmieniała się w otwartą przestrzeń, prawdopodobnie wykorzystywaną jako ogrody lub pola uprawne. Potężne mury i sklepienia cyrku stały się fundamentami domów, piwnicami i magazynami. Dzięki temu budowla nie zniszczała, lecz wrosła się w tkankę miasta. Dziś pod ulicami i domami Tarragony wciąż istnieją ogromne galerie sprzed 2000 lat. I jest to jeden z najlepiej zachowanych cyrków rzymskich w Europie. Średniowieczne miasto dosłownie wyrasta na ruinach rzymskiego, bo pod współczesnymi ulicami wciąż żyje rzymskie serce miasta. Tak naprawdę każda epoka wykorzystywała istniejące ruiny. Dziś możemy przejść przez 2000 lat historii w ciągu jednego dnia. W cyrku tłum krzyczał, kibicował i obstawiał zwycięzców wyścigów, ale zaledwie kilka metrów stąd znajdowało się miejsce, gdzie zapadały decyzje dużo ważniejsze niż wyniki wyścigów. Nad cyrkiem wznosi się pretorium, część kompleksu administracyjnego, z którego zarządzano rzymską prowincją. Później był tutaj zamek króla, następnie więzienie, jedno miejsce i 3 różne historie. Dziś pretorium jest częścią kompleksu archeologicznego, w którym znajduje się Muzeum Historii Tarragony. Wchodząc na taras widokowy pretorium, można spojrzeć na miasto tak, jak patrzył na nie cesarz przed 2000 lat.
Tarraco, miejsce rozrywki, jak i miejsce władania miastem, było blisko miejsca rozlewu krwi. A mowa o amfiteatrze. Zbudowany nad samym morzem na początku II wieku naszej ery, musiał robić wrażenie. Statki wpływające do portu widziały rozmach i potęgę Rzymu już z daleka. Monumentalna arena była wizytówką miasta. To tutaj odbywały się walki gladiatorów, jak i walki ludzi ze zwierzętami. Tu lała się krew. Gdy jeden z walczących gladiatorów był pokonany, podnosił rękę do góry, prosząc o łaskę. Sędzia przerywał walkę, a tłum decydował nie kciukiem w górę lub w dół, a okrzykami mitte, czyli daruj mu życie, lub lugula, zabij. Ostateczna decyzja należała zawsze do organizatora walk. Amfiteatr był też miejscem publicznych egzekucji. W 259 roku naszej ery został tu spalony biskup Fructosus wraz ze swoimi diakonami. W VI wieku w miejscu ich męczeństwa na środku areny Wizgoci wznieśli bazylikę. W XII wieku w tym samym miejscu chrześcijanie wznieśli kościół Santa Maria del Miracle. I znów jedno miejsce i 3 przeznaczenia. Arena śmierci zmienia się w miejsce pamięci o męczennikach. Jesteśmy na tarasie widokowym Balkon Mediterraneo. Zobaczcie, jakie przepiękne widoki się stąd rozpościerają. Łatwo sobie wyobrazić, jak tu kiedyś przy tej plażyczce cumowały statki, które transportowały towary, jak i zwierzęta, które walczyły tutaj na arenie amfiteatru. Także przepiękne miejsce. A wiecie, że legenda mówi, jeżeli tutaj na tym tarasie złapiemy się barierki, to jeszcze tutaj powrócimy? W Katalonii od ponad 2 stuleci buduje się niezwykłe konstrukcje, castells, czyli ludzkie wieże. Ta tradycja narodziła się pod koniec XVIII wieku właśnie w regionie Camp de Tarragona. Dziś jest jednym z najważniejszych symboli katalońskiej kultury. Wszystko zaczyna się od pinia, ogromnej grupy ludzi tworzących fundament wieży. To oni utrzymują ciężar całej konstrukcji, jednocześnie chronią uczestników w razie wypadku. Nad nimi wznosi się tronk, kolejne poziomy ludzi stojących sobie na ramionach. Każdy poziom wymaga idealnej równowagi, ogromnego zaufania między uczestnikami. Na sam szczyt wspina się dziecko, zwane Enxaneta. Gdy podnosi rękę, wieża jest oficjalnie zdobyta. Ten pomnik Castells na Ramblanowa pokazuje, że najwyższe i najtrwalsze konstrukcje powstają, gdy ludzie działają razem. Na najwyższym punkcie miasta wznosi się katedra świętej Tekli, która jest patronką Tarragony. Jej budowa rozpoczęła się w XII wieku i trwała około 2 stuleci. Łączy w sobie styl romański i gotycki. Została zbudowana tam, gdzie w czasach rzymskich znajdowała się świątynia kultu cesarskiego. Można powiedzieć, że każda epoka zbudowała tu swoją wersję świętości. Katedra była nie tylko monumentalną budowlą i miejscem dla wiernych, była też miejscem codziennego życia zakonników i duchowieństwa. Kilka razy dziennie duchowni odprawiali tu liturgię godzin, czyli serię modlitw rozłożonych na cały dzień.
Podczas tych modlitw siedzieli w stallach, które są ustawione naprzeciw siebie, tworząc dwa rzędy, dzięki czemu duchowni mogli śpiewać psalmy naprzemiennie, tworząc swego rodzaju dialog. W katedrze spoczywają ważne postacie związane z jej historią. Jedną z nich jest Jan z Aragonii, syn króla Aragonii i jednocześnie średniowieczny biskup Tarragony. To właśnie on w 1331 roku dokonał konsekracji tej katedry i dlatego jego sarkofag znajduje się tutaj, dostępny dla zwiedzających. Zaraz obok znajduje się miejsce, które przez wieki chroniło najcenniejsze przedmioty katedry – jej skarbiec. W nim znajduje się sporo dewocjonaliów i cennych przedmiotów liturgicznych, ale paradoksalnie największe wrażenie zrobił na nas nie skarbiec, tylko sufit, który jest drewniany, bogato malowany i tak pięknie zdobiony, że sam w sobie wygląda jak jeden z najcenniejszych skarbów. Słyszycie tą ciszę? Jest to niesamowite miejsce. Znajdujemy się w tej chwili w Castro, czyli w krużganku katedry świętej Tekli. To miejsce niegdyś służyło do kontemplacji dla zakonników, do spotkań w ciszy, w spokoju. Także tutaj zbierano się, modlono, a w tej chwili to miejsce bardzo często służy do urządzania drobnych, klimatycznych koncertów. I wyobraźcie sobie w takim miejscu być na koncercie. Musi być to niesamowite doznanie, ponieważ dźwięk tutaj roznosi się wśród tych murów na pewno niesamowicie. Także przepiękne miejsce i naprawdę napawa bardzo mocno taką ciszą i spokojem. Zaledwie kilka kilometrów od centrum Tarragony znajduje się Puente de Diablo, czyli Most Diabła. Zbudowany najprawdopodobniej za czasów cesarza Augusta, był częścią akweduktu ciągnącego się przez kilkanaście kilometrów, dostarczając wodę z rzeki Francoli do dawnego Tarraco. Dziś pozostał po nim tylko fragment, ale i tak robi ogromne wrażenie. Ma ponad 200 metrów długości i 30 metrów wysokości, 2 kondygnacje łuków i wszystko zbudowane bez żadnej zaprawy. Kamień na kamieniu z precyzją, której nie powstydziliby się współcześni inżynierowie. Nazwa Most Diabła wzięła się z legendy, która opowiada o tym, że diabeł wybudował most w jedną noc, ale w zamian za to chciał tylko jednego – duszy pierwszej osoby, która skorzysta z wody płynącej przez akwedukt. Gdy rankiem budowa została ukończona, pierwsze do wody podeszło zwierzę, a diabeł musiał odejść z niczym. Jak widzicie, nasza wizyta w Tarragonie zbiegła się z okresem karnawałowym. Fajnie, że mogliśmy pokazać Wam trochę średniowiecznego Tarraco oraz, że możecie zobaczyć, jak bawią się Tarragończycy podczas karnawału. Miłego oglądania i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się!